Witajcie fani Heroes of Might and Magic. Dziś przygotowałem dla Was odcinek specjalny poświęcony modyfikacji Day of Reckoning. Podczas tego filmu poznacie wiele zagadnień oraz informacji na temat projektu, a także zobaczycie kilka nowych materiałów, które przybliżą Wam to, co czeka nas w nadchodzącej przyszłości. Pora więc wrócić do dawnych czasów i spełnić sen, który po latach staje się rzeczywistością. Czas na dzień rozliczenia. Heroes of Might and Magic 3 dzień rozliczenia, bo tak nazywa się nadchodząca modyfikacja, to projekt, który został ujawniony w sieci na przełomie roku 21-22. Wtedy też zobaczyliśmy pierwszy zwiastun, który zaprezentował nam kilka nowości. Z ekranu rozgrywki mogliśmy także wyczytać informacje na temat umiejscowienia czasu i akcji w grze. Gelu udaje się na rodzimą wyspę Wori, zamieszkiwaną przez śnieżne elfy, skąd pochodzi jeden z jego rodziców. Zarówno same elfy, jak i wyspa są oryginalnym elementem lore Heroes 3. To tutaj toczą się losy ostatniego chaptera Heroes Chronicles o nazwie Miecz Mrozu. Tam też dochodzi do starcia pomiędzy Gelu a Tarnumem, których celem jest odnalezienie ukrytego miecza. Od tamtego czasu minęły jednak 3 lata. Projekt znacząco się rozwinął, a w sieci pojawiło się wiele informacji na jego temat. Dodatkowo dzięki uprzejmości Fire Paladyna dziś przedstawię Wam kilka premierowych informacji oraz materiałów na temat Dorp. Jak wiemy, wydarzenia z dnia rozliczenia cofną nas do czasów poprzedzających zagładę Enroth, do której doszło za sprawą zderzenia dwóch mieczy, Miecza Mrozu oraz Ostrza Armagedonu. To daje twórcom pewnego rodzaju furtkę do tworzenia nowych wydarzeń i rozwijania ścieżki fabularnej o kolejne scenariusze. Jeszcze bardziej intrygujący jest fakt, że nie jest to po prostu kolejny wymysł moderów. Sprawy lore konsultowane są z pracownikami NWC, którzy tworzyli oryginalną historię Heroes 3, m.in. z Gregory Fultonem, odpowiedzialnym za projekt Forge. Pokłosiem przeniesienia akcji na tereny Wori jest powstanie nowej frakcji o nazwie Pałac. Będzie to kolejna frakcja obok Towera, której terenem natywnym jest śnieg. Przyjrzyjmy się zatem, czym w zasadzie jest Pałac i czego możemy się po nim spodziewać. W zwiastunie z 2022 roku mogliśmy zobaczyć model miasta, który uległ całkowitej przebudowie. W obecnej formie zdecydowanie bardziej wpasowuje się w stylistykę Heroes 3, prezentując naprawdę wysoką jakość. Widać, że zadbano tutaj o szczegóły, aby w pełni oddać klimat śnieżnego miasta. Bohaterowie Pałacu wprowadzą dwie nowe klasy do gry o nazwie Jar i Oracle. Niektóre z nich mogliśmy zobaczyć na wcześniejszych materiałach. Modele bohaterów są dopracowane, oryginalne i dobrze wkomponowują się w świat gry. A jak wygląda tutaj sytuacja z jednostkami? Właściwie od samego początku moją ogromną sympatię wzbudziła ta mała postać o nazwie Nisei. Nisei to przedstawiciel rasy, która wraz z śnieżnymi elfami zamieszkuje wyspę Wori. W nordyckiej tradycji ludowej przedstawiane są jako postacie niskiego wzrostu z siwą brodą i czerwoną czapeczką. Ich zadaniem była opieka nad domem, podczas gdy gospodarze spali, a w zamian oczekiwali drobnych prezentów. Obecnie Nisei kojarzone są głównie jako pomocnicy świętego Mikołaja, co tłumaczyłoby obecność worka na plecach w wczesnych konceptach jednostki. W świecie Dor Nisei to specjaliści w dziedzinie astrologii. Mogę Wam zdradzić, że będą posiadać związaną z tym umiejętność, mimo iż w bitwie pozostają dość niepozornym oddziałem. Nisei to jednostka pierwszego poziomu, która będzie posiadała alternatywę w postaci wikingów. Co ciekawe, wyboru będzie można dokonać już przed rozpoczęciem gry. W przypadku zdobycia nowego miasta możliwość alternatywnej budowy pojawi się w momencie braku mieszkania dla pierwszego poziomu. Wikingowie są najsilniejszymi i zarazem najwolniejszymi stworzeniami pierwszego poziomu. Wydaje się więc, że ich zastosowanie doskonale sprawdzi się w obronie jednostek strzelających oraz w bankach stworzeń typu Hive. Drugopoziomowe Ice Maiden to duchy żywiołu służące Wori, które nienawidzą gogów. Po ulepszeniu stają się śnieżną kobietą o nazwie Yuki-Onna, zyskując zwiększony atak, szybkość i strzały, a także umiejętność spalenia mrozem, która zadaje dodatkowe obrażenia, gdy cel jest otoczony. Trzeci poziom to białe oraz szablozemne tygrysy. Ich zdolnością specjalną będzie wyprzedzający atak w walce wręcz. Mechanika podobna do znanej nam umiejętności łowcy nagród z Faktory. Będzie trzeba zatem zastanowić się przed obraniem go za cel. Czwarty poziom to śnieżna
śnieżne elfy, które również otrzymają zdolność odwetu, tym razem na dystans. Możliwe, że w jakimś stopniu jest to związane z dziedziną astrologii i umiejętnością przewidywania czasu. Na miejscu 5 zobaczymy Yeti, powszechnie znaną mityczną postać nieznanego pochodzenia. Na ten moment jednak nie wiemy o nim zbyt wiele. Prawdopodobnie Yeti otrzymają alternatywny atak specjalny, który będą mogli wykorzystać na polu bitwy. Poziom 6 wciąż pozostaje tajemnicą. Zakładam jednak, że będzie to postać przedstawiona na screenie. Piękna dwuheksowa jednostka do złudzenia przypominająca królową lodu. Przewidywalnie będzie to jedyna latająca jednostka pałacu. Na ostatnim 7 poziomie mamy do czynienia z potężnymi mroźnymi olbrzymami, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to mogliśmy zobaczyć już tę jednostkę w akcji. Podczas trailera zaprezentowano ich umiejętność, masowy atak wyglądający na burzę śnieżną. Ulepszona wersja będzie nosiła nazwę Jotun. Obie wersje prawdopodobnie będą odporne na zaklęcia magii wody, a ich statystyki wydają się być zbliżone do tytanów. Podobne jednostki mogliśmy już spotkać w 9. odsłonie Might and Magic. Pałac to jednak nie jedyna frakcja, która pojawi się w Dor. Dla zagorzałych fanów Heroes 3 ma wspaniałą nowinę. W modyfikacji zobaczymy także Forge oraz dodatkowe tajemnicze miasto o nazwie Grota. Co do samej kuźni, przypomnę tylko, że frakcja ta miała pojawić się w dodatku Armageddon's Blade, jednak po porzuceniu projektu miejsce kuźni zajął Conflux. Przez lata pojawiały się próby odtworzenia zamku w różnych modyfikacjach, jednak ich jakość znacząco odbiegała od oryginalnych miast w Heroes 3. Tym razem będzie inaczej. Po 25 latach doczekamy się w końcu Forge według wizji Gregory Fultona zaktualizowaną o nowe pomysły. Projekt w formie znanej nam sprzed 25 lat nie był doskonały i wymagał odświeżenia i właśnie to otrzymamy w Dor. Jakość na poziomie oryginału zarówno od strony designu, jak i mechanik jednostek. Na przedstawionym screenie możecie zauważyć, jak prezentuje się model zewnętrzny miasta. Dodatkowo kopalnie otrzymają dedykowany wygląd charakterystyczny dla terenu, z którego pochodzą. W dolnej części ekranu widzimy nagatanki, fragment cyberzombie oraz coś na wzór drona, a tuż pod całym miastem znajduje się model Pyro. Nieopodal niego okazuje się nam stworzenie, które wyglądem przypomina smoczą maszynę. Nie ma jednak pewności, że będzie to jednostka z Forge. Bohaterowie otrzymają mroczny unikatowy wygląd, gdzie ponownie zadbano tutaj o wysokiej jakości wykończenie. Specjalnie dla Was po raz pierwszy prezentuję oficjalne portrety Pyro oraz cyberzombie, które pojawią się w Forge. Klasy bohaterów, które wprowadzi frakcja, to cyborgi oraz technicy. Co do pozostałych szczegółów, pozostaje nam czekać do premiery dodatku. Jednak wiele wskazuje na to, że wszystkie 3 frakcje otrzymają dedykowane im kampanie, zarówno Forge, Pałac, jak i Grota. O tym ostatnim mieście wiemy tak naprawdę najmniej, ale również ono znajdzie swoje miejsce w Heroes 3. Wydaje się, że Grota będzie frakcją, której naturalnym środowiskiem są podziemia, jednak otrzyma unikatową strukturę oraz wygląd terenu. Miasto grzybów, magii i tajemnic, które prezentuje się równie dobrze co reszta. Ciemnogranatowy kolor wydaje się być odpowiednio stonowany, a barwnie świecące grzyby dodają uroku dla całości ozdoby mapy. Na przedstawionych materiałach mogliśmy też zauważyć niektóre jednostki, które najprawdopodobniej pochodzą z tego miasta. Dzień rozliczenia to jednak nie tylko dodanie 3 nowych frakcji do gry. Twórcy wprowadzą innowacyjne mechaniki oraz funkcje, które mają na celu zwiększyć precyzję rozgrywki. Jednym z takich elementów będzie poprawa łączenia bohaterów. W Dor powinno to być nieco łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Planowane jest także dodanie nowych zaklęć, w tym czarów kontrolnych, które wprowadzą nowe możliwości. Miasto Conflux zostanie zbalansowane, podobnie jak zrobiono to w Hota. Dodatkowo Dor wprowadzi wiele nowych obiektów do mapy, takich jak banki ze stworzeniami czy inne budynki o działaniu globalnym. Przykładem takiego obiektu będzie budowla, która wyświetli się Wam teraz na ekranie. W przypadku, gdy obiekt znajduje się pod kontrolą gracza, zostaje zwiększona umiejętność offense dla wszystkich jego bohaterów. Na ten moment jednak nie wiemy, jakie to będą wartości. W Dor możemy także spodziewać się trybu multiplayer oraz obsługi szablonów maplosowych, jednak podobnie w tej kwestii szczegóły nie są na ten moment znane. Projekt zapowiada się naprawdę świetnie. Można powiedzieć, że będzie to nieoficjalny dodatek do Heroes 3, wzbogacony o masę nowych rzeczy. Otrzymamy tutaj rozwinięcie linii fabularnej i ponownie zanurzymy się w krainie świata Enroth. A to wszystko specjalnie dla Was, dla fanów najlepszej odsłony serii Heroes of Might and Magic, której historia wydaje się nie mieć końca. Z okazji powstania tego odcinka mam przygotowany dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać wydanie specjalne CD Action w całości poświęcone Heroes 3. W środku znajdziecie artykuł o Dor, a także wiele innych ciekawych treści, wywiadów czy poradników. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać dowolny komentarz pod tym filmem. Konkurs
potrwa do końca września, a zwycięzca zostanie poinformowany w odpowiedzi na swój komentarz. W tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że niektórym z Was rozjaśnił on nieco, czym jest projekt DOR i z niecierpliwością będziecie wyczekiwać daty premiery. Jeśli spodobał Ci się odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Zachęcam Was także do dołączenia do mojej grupy Discord i wspierania kanału. Linki znajdują się w opisie. Koniecznie zajrzyjcie na fanpage DOR, aby być na bieżąco z projektem. Do zobaczenia!